Poświęciłam ostatnio kilka chwil, żeby przejrzeć facebookowe grupy akwarystyczne i dowiedzieć się czegoś więcej o welonach. Zapisałam sobie kilka przypadkowych odpowiedzi. Klasyka. Welony do oczka wodnego. Tak dawno nie miałam welonów, że zapomniałam, jaki syf potrafią zrobić. Welony syfią bardzo, ale kostka 30 litrów będzie ok. Welony brudzą, welony rozwalają wszystko w akwarium, zjadają wszystko, co się da. To nie są fajne, grzeczne ani czyste rybki. To jest ryba świnia. Szkoda zbiornika. Moim zdaniem takie wypowiedzi świadczą o tym, że welon jest bardzo niezrozumianą rybą. Często jest tak, że jest to tania ryba sprzedawana w zoologicznym i też nie zawsze ma się na uwadze jej wymagania zarówno filtracyjne, jak i litrażowe. Często też jest prezentem dla dzieci, czy prezentem nawet ślubnym. Niestety rodzi to bardzo dużo nieporozumień i rozczarowań. Wydaje mi się, że nie ma dostatecznie wypromowanej wiedzy o nich, a kluczem do zrozumienia welonów jest zrozumienie, jakiej filtracji potrzebują. Masz welony i masz problem z utrzymaniem dobrych parametrów wody? Może za słaba jest filtracja. Masz welony i wszędzie leżą kupy? Prawdopodobnie twoja filtracja jest za słaba. Masz welony i masz mętną wodę? Prawdopodobnie za słaby filtr. No to jaki ten filtr wybrać? Czy wiecie, że pierwszy filtr w akwarium powstał około roku 1950? Tak naprawdę był to filtr, który znajdował się pod podłożem. Do tej pory akwaria były budowane na zasadzie takich akwariów roślinnych, gdzie był piasek, były bardzo gęsto obsadzone roślinami. Oczywiście pływały tam też rybki i ślimaki. To wszystko tworzyło taki niby spójny ekosystem, gdyż rośliny dawały napowietrzenie, ślimaki zjadały resztki, czasem kupy, składały jaja, które to właśnie rybki też zjadały. Warto też zaznaczyć, że do 1950 roku ryby były karmione tylko żywym pokarmem, a potem wprowadzono płatki i wszystko się zmieniło. Najprostszym podziałem filtracji jest podział na filtrację mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Filtracja mechaniczna to taka, która ma za zadanie wyłapywać wszystkie farfocle, które pływają w akwarium. Kupy, resztki jedzenia, jakieś odpady, resztki roślin, które zostały lekko nadgryzione, ale jednak nie były tak smakowite, żeby je połknąć i tym podobne. Taką rolę najczęściej spełniają gąbki, waty, włókniny. Jak to działa? Brudna woda przelatuje przez te gąbki i właśnie ten cały syf zostaje na gąbkach, a w teorii czysta woda wylatuje do akwarium. Filtracja biologiczna. To jest klucz do filtracji przy welonach. Ten rodzaj filtracji stwarza środowisko dla dobrych bakterii i mikroorganizmów, które będą panować nad naszym cyklem azotowym, czyli będą nam pomagać przerabiać amoniak w NO2, a następnie w NO3. Żeby zrozumieć cykl azotowy, wszystkich początkujących zapraszam na swój filmik, który jest podlinkowany u górze, gdzie przedstawiam cykl azotowy w przystępny sposób na klockach Lego. W wielkim skrócie filtracja biologiczna to na przykład ceramika, którą mamy w filtrach. Jest ona zwykle porowata, jest jej dużo i daje miejsce do tego, żeby osiedlały się na niej dobre bakterie. Ostatnia jest filtracja chemiczna i nie jest ona wymagana przy welonach i często się jej po prostu nie używa, chyba że w określonych sytuacjach, kiedy musimy wyrzucić leki z wody albo toksyny. Do tego celu używa się zeolitu albo na przykład węgla, które absorbują określone substancje chemiczne. Na co zwracać uwagę, kupując filtr dla welonów? Numer 1. Optymalnie trzeba zwracać uwagę na to, żeby w filtrze znalazła się filtracja zarówno biologiczna, jak i chemiczna. Filtry składające się z samych gąbek mogą okazać się niewystarczające. Numer 2. Cała woda w akwarium powinna być filtrowana około 10 razy na godzinę. To znaczy, że jeśli mamy akwarium, załóżmy 150 litrów, to musimy mieć filtr o wydajności 1500 litrów na godzinę. Oczywiście to, co pisze producent na opakowaniu, nie zawsze idzie w parze z rzeczywistością, gdyż są to tak jakby puste przepływy. Jeżeli napakujemy nasz filtr dużą ilością ceramiki, te przepływy będą mniejsze. I właśnie warto mieć to na uwadze. Numer 3. Filtr nie powinien powodować pralki w akwarium. Welony nie lubią silnych prądów wody, zwłaszcza te, które mają wiele ograniczeń albo bardzo długie płetwy, będą musiały walczyć z tym prądem wody, co może je stresować i w efekcie doprowadzać do chorób. O wiele lepsza jest filtracja, która jest równomiernie rozprowadzona po całym akwarium. Ewentualnie jako dodatkowa może być też filtracja na przykład gąbkowa, która jest pionowa. Oczywiście też są inne aspekty, które możemy wziąć pod uwagę, wybierając filtr. Na przykład kwestie estetyczne. Wiadomo, że filtry zewnętrzne łatwiej ukryć, a wewnętrzne
trudniej i też filtry wewnętrzne odbierają miejsce do pływania. Wybór filtra to jest kwestia indywidualna. Do wyboru mamy kaskady, filtry wewnętrzne, zarówno takie zwykłe, jak i gąbkowe, pionowe, kubełki, sampy oraz cała masa różnych filtrów, które swoją historię czy tradycję zapoczątkowały na przykład z oczek wodnych, ale też znajdują zastosowanie w akwariach, bo jak wiemy, welony lubią duże zbiorniki. Mogą to być filtry typu anoxik, bębnowe. Ostatnio też robią się popularne filtry, które się nazywają moving bed. Polega on na tym, że nie jest do końca wypełniony ceramiką czy jakimiś mediami filtracyjnymi. Ja tutaj mam do zaprezentowania najtańszy z najtańszych z Amazona, który ma w środku plastik. Podłącza się go pod napowietrzacz, pompkę powietrza, która nie jest niestety dołączona w zestawie. Ten napowietrzacz wprawia w ruch te media filtracyjne i w związku z tym w założeniu ma być lepszym miejscem do kolonizowania dobrych bakterii. Tutaj na dole jest też wkład na malutką gąbkę. Tutaj oryginalnie dali gąbkę, która też jest filtracją chemiczną. W każdym razie jak będę montować, to sobie zamienię po prostu na zwykłą taką włókninę filtrującą. Osobiście początkującym, ale nie tym, którzy nie lubią się za bardzo bawić w robótki i przeróbki, polecam oczywiście filtry kubełkowe. Dobrze jest je jednak zmodyfikować do swoich potrzeb. Moje wszystkie filtry, które tutaj są, oprócz tych gąbkowych, są przerobione i zaczynam zazwyczaj od tego, że dodaję maksymalną ilość ceramiki i łączę różne rodzaje tych ceramik. Używam tej oryginalnej od producenta, używam Matrix, Purigen, Alpha Grok, który jest tani i porowaty. Dobrą firmą do sprawdzenia mediów jest Baja Home Media, ale są to media bardzo drogie. Produkują jednak całą gamę produktów filtracyjnych i warto przejrzeć ich ofertę, może akurat coś wpadnie nam w oko. Przerabiając swój filtr w drugiej kolejności wymieniam gąbki. Zazwyczaj gąbki, które daje producent, są po prostu zwykłą gąbką. Ja lubię łączyć gąbki o różnych strukturach. Łącząc gąbki ze sobą stawiam na to, żeby woda najpierw przepływała przez gąbki o dużych oczkach. To pozwala usunąć duże brudy i duże zanieczyszczenia, a potem tak już wstępnie przefiltrowana woda przepływa przez gąbki o mniejszych oczkach. Wszystkie swoje filtry przerabiam w dokładnie podobny sposób. Używam też kulek z bakteriami. Pamiętajmy też, że im więcej mediów upchniemy do filtra, tej ceramiki, tym więcej miejsca na bytowanie dobrych bakterii, a to z kolei przekłada się na parametry naszej wody. Inną dodatkową kwestią i zaletą filtrów kubełkowych jest to, że można łatwo je ukryć w szafce pod akwarium oraz to, że nie zabierają powierzchni do pływania. Również ich czyszczenie i zajmowanie się nimi jest dużo łatwiejsze niż filtrami wewnętrznymi. Osobiście też uważam, że jeszcze nie zaprojektowano idealnego filtra wewnętrznego, który poradziłby sobie z welonami i z litrażem dla welonów. Kolejną zaletą filtrów kubełkowych jest to, że można do nich dodać przepływową grzałkę czy nawet lampę UV. Wspominałam, że używam kilku produktów, to pokrótce wspomnę. Mówiłam o produkcie Matrix. To jest medium filtracyjne, które ma za zadanie usuwać azotowe produkty przemiany materii. Jest też bardzo porowaty i właściwie jak skończy się jego główne działanie, to można go używać jako zwykłych mediów. Purigen ma za zadanie oczyszczać wodę, także z zanieczyszczeń organicznych i faktycznie robi robotę, bo woda po Purigenie jest krystalicznie czysta. Używam też jeszcze bakterii do filtra PurePond. Tak jak mówiłam Wam, większość produktów używam do oczek wodnych. To są takie żelowe kulki rozpuszczalne z żywymi bakteriami. Zawierają też naturalne enzymy, które rozkładają organiczne produkty przemiany materii. Dzięki temu dają nam klarowną wodę. Żaden z tych produktów, który używam, nie jest obowiązkowy przy welonach. Dzielę się po prostu tym, czego sama używam, ale bez tego też można zapewnić sobie świetne warunki, przejrzystą wodę oraz dobre parametry wody. Co ile czyścić filtry? To jest bardzo dobre pytanie, bo często się je spotyka, natomiast nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. To wszystko zależy od tego, jak mamy zarybione akwarium i czym karmimy, jaka jest nasza częstotliwość podmianek i jaka jest filtracja. Powiem Wam, jak to u mnie wygląda. U dzieciaków mam filtr wewnętrzny i czyszczę codziennie gąbki, bo codziennie też podmieniam wodę, natomiast ceramikę czyszczę co 7-10 dni, bo jest po prostu brudna. Ten filtr, pomimo tego, że to jest akwarium 200 litrów i jest zalany na 150 max, jest niewystarczający, jest to Aqual Turbo 2000.
Z drugiej strony to jest akwarium groomingowe, gdzie nie potrzebuję mieć super idealnej filtracji, gdyż te podmianki i tak muszę robić. A też warto zaznaczyć, że dawniej w Chinach czy w Japonii nie było w ogóle filtracji dla welonów. To jak wiecie, jest to nowość i do dzisiaj są hodowcy, nawet sławni, którzy groomują welony bez filtrów. Głównie chodzi o dawne metody japońskie i są to głównie japońskie rasy ranczu. Oprócz tego u dzieciaków tutaj działa sobie filtr gąbkowy i ten filtr też czyszczę co podmiankę albo co dwie. Musimy sobie też zdać sprawę z tego, że tam jest ciepło i bardzo dużo pokarmu, gdyż to są dzieciaki na groomingu, więc ich jedna doba to tak naprawdę normalnych moich rybek byłyby 4-5 dni, bo jedzą tyle i mają o wiele większą temperaturę. Więc to czyszczenie filtra codziennie nie jest przesadzone. Jeśli chodzi o kubełki w dużym akwarium, czyszczę je co 6 tygodni, czyli takie cykle robię co 3 tygodnie. Pierwszy tydzień filtr A, za 3 tygodnie filtr B, za kolejne 3 tygodnie znowu filtr A. Ogólnie nie ma ograniczeń w czyszczeniu gąbek, bo gąbki powinno się czyścić jak najczęściej, gdyż nie kumulują one aż tyle dobrych bakterii co ceramika, ale z kolei mogą być nieczyszczone, mogą być siedliskiem do złych bakterii, a także spowalniają przepływy filtra. Nieczyszczenie gąbek, zwłaszcza takie regularne, zaniedbywanie tego może znacząco wpłynąć na zdrowie i kondycję naszych ryb. Dajcie mi znać w komentarzach, czy następny odcinek chcielibyście bardziej luźny, taki co u nas słychać od ostatnich 2 dostaw ryb, czy chcielibyście się skupić na większej dawce wiedzy, czyli lecimy z kolejnym tematem na powietrzanie w akwarium. Tymczasem to tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.